Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na ciasto, które połączy w sobie moje dwa ulubione smaki. Tym razem przygotujemy kakaową roladę biszkoptową, przełożoną lekko kwaskowym dżemem wiśniowym i delikatnym kremem ze śmietanki i mascarpone. A wszystko to pod lśniącą polewą czekoladową. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie owoce najczęściej łączycie z czekoladą. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej rolady zaczynam od składników suchych. Do jej zrobienia potrzebujemy 80 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 20 g ciemnego kakao i płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko i krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Miskę z tak przygotowaną mąką na chwilę odstawiam i zajmuję się białkami. Do osobnej dużej miski wlewam 4 białka dużych jaj, a następnie dodaję do nich niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na niskich obrotach do chwili, kiedy całość mocno się spieni. Wtedy zwiększam obroty na średnio niskie i ubijam tak długo, aż łopatki miksera zaczną zostawiać na białkach wyraźny ślad. Kiedy tak się stanie, zwiększam obroty na średnio wysokie i zaczynam dodawać do białek 100 g drobnego białego cukru. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie ubijam zawartość miski do całkowitego rozpuszczenia cukru. Uzbrójcie się w cierpliwość, bo chwilę to potrwa. U mnie zajęło to około 10 minut. Po dodaniu całego cukru zwiększam obroty miksera na wysokie i ubijam białka przez kolejną minutę, może dwie, aż staną się lśniące i sztywne. Wtedy zmniejszam obroty z powrotem na niskie i dodaję do białek 4 duże żółtka. Robię to po jednym naraz i za każdym razem krótko mieszam zawartość miski tylko do rozprowadzenia żółtek w białkach. Po dodaniu wszystkich żółtek odkładam mikser, na tym etapie nie będzie nam więcej potrzebny. Po połączeniu białek z żółtkami dodaję do nich składniki suche. Robię to w dwóch partiach po kilka łyżek naraz. Zawartość miski ostrożnie mieszam przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do momentu, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Im uważniej to zrobicie, tym więcej powietrza pozostanie w biszkopcie, dzięki czemu będzie puszysty po upieczeniu. Co prawda dodaliśmy do ciasta proszek do pieczenia, ale zawsze warto się do tego przyłożyć. Gotowe ciasto na biszkopt przelewam na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę o wymiarach 25 na 38 cm. Ciasto rozprowadzam cienką warstwą po całej powierzchni przy pomocy silikonowej szpatułki. Postarajcie się zrobić to najdokładniej jak to tylko możliwe, żeby zachować jednolitą grubość ciasta na całej powierzchni. Blaszka z ciastem trafia na środkową półkę piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 12-15 minut. Postarajcie się nie przepiec ciasta, bo wtedy wyjdzie za suche i pęknie w trakcie zawijania. Najlepiej jest sprawdzić biszkopt przy pomocy wykałaczki. Jeśli po wbiciu w najgrubsze miejsce wychodzi sucha, można wyciągać ciasto. Mój biszkopt spędził w piekarniku dokładnie 15 minut. Po tym czasie wyjmuję go z piekarnika i przekładam w blaszce na blat. Następnie przykrywam go czystym ręcznikiem kuchennym i kratką, której wielkość mniej więcej pokrywa się z wielkością blaszki. Robię to głównie po to, żeby wygodniej było odwrócić formę i nie rzucać biszkoptem o blat. Po odwróceniu formy pozbywam się blaszki, a z samego ciasta bardzo ostrożnie ściągam papier do pieczenia. Na tym etapie wszystko nadal będzie bardzo gorące, ale trzeba to zrobić zanim biszkopt wystygnie. W innym wypadku ryzyko pęknięcia w trakcie zawijania będzie bardzo wysokie, a wtedy rolada, choć nadal przepyszna, może nie wyglądać estetycznie. Po pozbyciu się papieru do pieczenia odwracam biszkopt krótszym bokiem do siebie i zwijam go w dość ciasny rulon, póki jeszcze jest gorący. Tak przygotowaną roladę odstawiam na około godzinkę lub dwie do całkowitego wystudzenia.
Kiedy biszkopt jest już wystudzony, zabieram się za krem. Do dużej miski przekładam 200 g zimnego serka mascarpone. Dodaję do niego 200 ml zimnej 36% śmietanki, 20 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć zamiast niej cukru z wanilią, sprawdzi się równie dobrze. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na sztywno. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc miksera wraz ze zwiększaniem się objętości kremu. Dzięki temu unikniecie dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Po ubiciu kremu na sztywno dodaję do niego 150 g wydrylowanych, dobrze odsączonych i pokrojonych w ćwiartki wiśni z kompotu. Oczywiście jeśli chcecie, możecie użyć świeżych, sprawdzą się nawet lepiej. Owoce ostrożnie rozprowadzam w kremie przy pomocy silikonowej szpatułki. Tak przygotowany krem na chwilę odstawiam i wracam do wystudzonego ciasta. Biszkopt delikatnie odbijam z ręcznika kuchennego, ale nie prostuję go całkowicie, nie ma takiej potrzeby. Na rozwinięte ciasto wykładam 160 g dżemu wiśniowego i rozprowadzam go po prawie całej powierzchni, pozostawiając czysty, około 4 cm pas wzdłuż jednego krótszego boku. Dżem nie tylko doda smaku całemu ciastu, ale również fajnie nawilży biszkopt. Tym razem użyłem dżemu nisko słodzonego, ale jeśli ktoś woli słodsze ciasta, może użyć normalnego, słodkiego. Na dżem wykładam przygotowany przed chwilą krem ze śmietanki i mascarpone. Dokładnie przykrywam nim dżem, rozprowadzając go przy okazji cienką warstwą po prawie całej powierzchni. Czystym pasem ciasta się nie przejmujcie, bo krem i dżem przesuną się w tym kierunku w trakcie zwijania i wszystko sklei się ze sobą bez najmniejszego problemu. Biszkopt obracam krótszym, pokrytym kremem końcem do siebie i ciasno zwijam w rulon. Pomagam sobie przy tym ręcznikiem kuchennym, głównie po to, żeby nie uszkodzić delikatnej skórki na wierzchu biszkoptu, ale takimi rzeczami zajmiemy się później. Ważne jest, żeby rulon był ciasno zwinięty. Wtedy dżem i krem skleją ze sobą kolejne warstwy ciasta, a w środku nie utworzą się puste przestrzenie. Nadzieniem, które wychodzi po bokach rolady, się nie przejmujcie, zawsze można je później wyrównać nożem. Zwiniętą roladę przekładam na długi kawałek papieru do pieczenia i ciasno owijam nim ciasto. Dzięki temu rolada nie będzie się rozwijać i zachowa kształt, który jej nadaliśmy. Tak przygotowana rolada trafia do lodówki na około 30, może 60 minut do całkowitego zestalenia. Pod koniec tego czasu zabieram się za przygotowanie polewy. Do niewielkiego naczynia wsypuję 1,5 łyżeczki żelatyny w proszku. Zalewam ją 45 ml zimnej wody, krótko mieszam i odstawiam na około 10 minut do napęcznienia. W tym czasie do średniego rondelka wlewam 150 ml 36% śmietanki. Dodaję do niej 150 g pokrojonego w kostkę masła, 150 g cukru pudru i 60 g ciemnego kakao. Całość podgrzewam na średnio niskim ogniu, stale mieszając, aż składniki utworzą jednolitą czekoladową masę i zaczną się lekko gotować. Nie przerywajcie mieszania, w innym wypadku polewa może się przypalić i nabrać nieprzyjemnego gorzkiego smaku, a wtedy trzeba będzie zacząć od nowa. Kiedy polewa zacznie się gotować, zdejmuję rondelek z ognia i przelewam jego zawartość przez drobne sitko. Robię to z dwóch powodów. Pierwszy to ewentualne grudki kakao, które mogły się nie połączyć z innymi składnikami w trakcie gotowania. Drugi to pęcherzyki powietrza, które powstały w polewie w trakcie mieszania. Chociaż na tym etapie nie są one widoczne, warto się ich pozbyć, bo po wylaniu na ciasto prawie na pewno się pokażą. Po przetarciu polewy przez sitko dodaję do niej napęczniałą żelatynę. Zawartość dzbanka powoli mieszam, tylko do rozpuszczenia żelatyny w polewie. Nie mieszajcie jej zbyt energicznie, żeby nie utworzyły się w niej nowe pęcherzyki powietrza.
Tak przygotowaną polewę odstawiam na około 2-3 minuty, aż zacznie lekko tężeć. W tym czasie możemy przygotować proste stanowisko do dekoracji ciasta. Blaszkę, w której wcześniej wypiekałem biszkopt, wykładam folią spożywczą. Dzięki temu będzie mniej sprzątania, ale też bez problemu będzie można odzyskać polewę, która spłynie z rolady. Roladę przekładam na kratkę, a następnie powoli oblewam ją przestudzoną polewą czekoladową. Chłodna polewa lepiej będzie przyklejać się do ciasta, dzięki czemu pokryje całą powierzchnię rolady bez najmniejszego problemu. Pokrywam nią też wyrównane boki ciasta, gdzie wcześniej zebrał się nadmiar kremu. Nie będzie się kleiła do niego aż tak dobrze jak do biszkoptu, ale mimo wszystko uchroni krem przed wysychaniem. Po pokryciu rolady polewą pozostawiam ją na kratce na około 30 minut do całkowitego zastygnięcia polewy. Po tym czasie możecie zebrać nadmiar polewy, podgrzać do uzyskania płynnej konsystencji i wykorzystać jeszcze raz. Po zastygnięciu polewy roladę przekładam na naczynie, na którym będę ją podawał. Możecie zostawić roladę w takiej formie. Myślę, że błyszcząca polewa czekoladowa wystarczająco ją ozdabia. Ja zdecydowałem się jeszcze udekorować całość odrobiną ubitej śmietanki, którą przełożyłem do rękawa cukierniczego z końcówką 1M i wycisnąłem na samej górze ciasta w jednym równym rzędzie. Na końcu ozdabiam ciasto świeżymi owocami. U mnie w tej roli akurat występują czereśnie, ale świeże wiśnie sprawdzą się równie dobrze, a nawet lepiej. Zresztą dekoracja ciasta zależy już tylko od waszej fantazji i umiejętności. To tyle. Rolada jest gotowa do podania. Kakaowy biszkopt jest leciutki i przyjemnie wilgotny. Dżem wiśniowy nie tylko nasączył ciasto, ale również wprowadził do niego przyjemne kwaskowe nuty. Krem z mascarpone i śmietanki jest delikatnie słodki, a wiśnie przyjemnie przełamują jego gładką strukturę. Wszystko to spina przyjemna, głęboko czekoladowa polewa, która nie tylko dobrze smakuje, ale również zdobi ciasto swoim blaskiem. Idealny deser, który przyniesie odrobinę orzeźwienia w ciepłe letnie wieczory. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!